Cześć, nazywam się Piotr Łukaszewski, jesteśmy w Custom 34 Studio i oglądacie nas na kanale Custom Guitar Tools. To jest kanał, jak wiecie, pokazujący techniki realizacji gitar, techniki mikrofonowania wzmacniaczy gitarowych, robienie na waszych oczach capture'ów, wzmacniaczy i kolumn gitarowych, czyli to, co dzisiaj muzycy, czego ciekawi są najbardziej i co chcą usłyszeć przede wszystkim, a także pokażę wam zaraz, jak to u nas wygląda i w jaki sposób my te capture'y robimy. Jesteśmy w reżyserce studia, przed nami Neve, chyba legendarna konstrukcja miksera, przedstawiać tej konstrukcji nie trzeba, monitory średnio dalekiego pola ATC 100, monitory średnio bliskiego pola Barefoot, moim zdaniem idealna para, jeżeli chodzi o zestaw w wyposażeniu studia nagrań. W studiu są przetworniki Bell i przetworniki Apogee, także chyba w tej materii lepiej nie ma. Jak widzicie, outboard, kompresory wszelkiej maści, equalizery wszelkiej maści, preampy wszelkiej maści. Więc dlaczego mówię o preampach? Ponieważ nie tylko chodzi o to, że w stole mamy 40 preampów Neve, ale mamy także dodatkowe preampy API, bo czasami będziemy dla was robić brzmienia wzmacniaczy gitarowych w oparciu o przedwzmacniacze Neve, a czasami o przedwzmacniacze API. Oprócz tego kompresory lampowe, equalizery lampowe itd. Te rzeczy również będą potrzebne, ten sprzęt również będzie potrzebny do tego, żebyśmy robili wspólnie, my na waszych oczach, a potem wy tego będziecie słuchać i używać, capture'y. Jak to wygląda? Zaczniemy od początku. Zapraszam was do drugiego pomieszczenia, w którym będziemy mikrofonować kolumnę gitarową. Zapraszam tu. I teraz tak, ja sobie kucnę, żebyście zobaczyli, co się stało. Jesteśmy jednym z 4 pomieszczeń, które jakby przynależą do dużego studia Custom 34, do Live Roomu. To jest akurat najmniejsze pomieszczenie dodatkowe. Tu często nagrywamy wokale, tu często nagrywamy instrumenty akustyczne, kontrabasy na przykład i tak dalej, a w tym wypadku jest to moje ulubione pomieszczenie do nagrywania kolumn gitarowych. W tym wypadku mamy bardzo dobrą kolumnę Bognera 4x12 na głośnikach Vintage 30 i robimy capture wzmacniacza Benson Monarch. To jest taka mała konstrukcja, zresztą za chwilę go wam pokażę. Dlaczego 4-głośnikowa kolumna akurat do tego wzmacniacza? Będziemy robić też capture'y, ujęcia brzmieniowe Bensona z kolumną jednogłośnikową, ale na start postanowiliśmy użyć tej kolumny, ponieważ ona ma bardzo duży atak, bardzo silny i dynamiczny środek i bardzo czytelny dół. I wydawało nam się, że na starcie będzie to akurat dobry wybór. Zresztą potem efekt brzmieniowy jakby to o czym mówię, potwierdza. I co się dzieje? Sekret pierwszy. Użycie 3 mikrofonów, 3 różnych mikrofonów. Pierwszy mikrofon Shure 545, to jest protoplasta mikrofonu Shure'a 5.7. Wcześniejsza konstrukcja z wbudowanym transformatorem. Bardzo lubię to brzmienie. Wiem, że firma produkuje do dzisiaj te mikrofony w tej wersji. One są oczywiście droższe niż 5.7, ale naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o ziarno przesterowanej gitary, tak wyższy środek w okolicy 2,5 kg i 3,5 kHz, ten mikrofon zbiera ten dźwięk najlepiej. Obok niego sfazowany, czyli dokładnie w tym samym miejscu mają membrany w odległości do membrany głośnika. Mamy wstęgowy mikrofon AEA-92.
znakomity. Moim zdaniem nawet ciekawszy od mikrofonu, bardzo dobrego mikrofonu Royer 121. Wiele osób używa tej parki Royer i Shure jako takiej pary podstawowej. Ja też to często robię, ale akurat w tym wypadku wielkomembranowy mikrofon wstęgowy AEA-92 wydawał mi się o wiele ciekawszy. Miał o wiele więcej niskiego środka i o wiele naturalniej przekazywał całe spektrum pasma brzmienia akurat tego wzmacniacza. Jako mikrofon trzeci, sfazowany z tymi dwoma i obsługujący drugi głośnik, ponieważ już przy tym głośniku on by się za bardzo nie zmieścił, jest mikrofon z kolekcji Abbey Road, który kupiliśmy ze studia Abbey Road, z kolekcji EMI. Mikrofon FET47 firmy Neumann. To jest mikrofon z końcówki lat 70. Bardzo dobry, pojemnościowy mikrofon. Więc co się dzieje? Mamy mikrofon dynamiczny, mikrofon wstęgowy i mikrofon pojemnościowy. I teraz te trzy mikrofony sfazowane. Uwierzcie mi, że fazowanie pomiędzy nimi trzema to nie jest prosty zabieg. Nie? Żeby znaleźć ustawienie idealne tych mikrofonów, trzeba poświęcić na to trochę czasu. I te trzy mikrofony spotykają się potem na stole NIF, a tam zaraz Wam wytłumaczę, co się z tym dźwiękiem dzieje dalej. Zapraszam serdecznie. I jesteśmy ponownie w reżyserce. Kolumna, którą przed chwilą oglądaliśmy, Wam pokazywałem, po drugiej stronie podłączona jest do tego małego grzmota. Ten mały grzmot to kultowy już wzmacniacz Benson Monarch. Bardzo ciekawa konstrukcja. Mimo dwóch gałek, głośności tonu i przełącznika American British, jest bardzo wszechstronnie grającym wzmacniaczem. Dlatego zdecydowaliśmy się, że pierwszy pakiet brzmieniowy będzie stworzony u nas właśnie w oparciu o ten wzmacniacz. Mikrofony, które stały przy kolumnie. I to teraz ciekawostka. Spotykają się tutaj. I mamy mikrofon Shure 545, FET47 firmy Neumann i AEA-92 wstęga. Każdy, jak widzicie, w swoim torze, na swoim przewzmacniaczu. Ponieważ każdy z tych mikrofonów gra inaczej, wszystkie sfazowane i poświęciliśmy na to naprawdę sporo czasu, żeby uzyskać właściwy ton tego brzmienia, musimy te mikrofony ze sobą zmiksować. I właśnie proporcją miksu tych mikrofonów, czyli powiedzmy górkę, agresywność i ziarno bierzemy z 545, z 4.7, czyli z mikrofonu pojemnościowego, w tym wypadku bierzemy ciepło i środek, a całość brzmienia, naturalne brzmienie bierzemy z mikrofonu wstęgowego. I miks tych mikrofonów wędruje na urządzenia kapczerujące. I w tym wypadku pierwszą platformą jest Kemper, stary dobry Kemper, ciągle w grze. Oprogramowanie Tonex Capture, łącznie z urządzeniem Tonexa, ale my de facto całe ujęcia robimy przez Tonex Capture, taką skrzyneczkę typu D-Box i kartę dźwiękową oraz na oprogramowanie w komputerze. Kolejnym systemem i platformą zgrywającą i grającą jest oczywiście Neural DSP Quad Cortex. Bardzo dobry, ciągle moim zdaniem jeden z ciekawszych urządzeń kapczerujących. I jeden z nowych graczy, Headrush, w tym wypadku w wersji Core, ale wersja Core i Prime kapczerują dokładnie tak samo, ponieważ jakby algorytm główny i silnik jest dokładnie taki sam. I jeżeli pojawią się kolejne platformy kapczerujące, wiele firm już zgłasza jakby swoją obecność na tym rynku, ten rynek staje się teraz bardzo modny i popularny wśród gitarzystów, to my również będziemy robić kapczery na te platformy. Także nie martwcie się, to nie tylko te 4 wiodące obecnie urządzenia kapczerujące, ale każde następne też będziemy obsługiwać. I tak przygotowane w tych warunkach pakiety będą dostępne na stronie
Custom Guitar Tones. Serdecznie zapraszam.